Welcome to the Crypto Speculation Channel. The material contains English subtitles and the content is made in Polish. Ciemna noc to faza, kiedy ten księżyc znajdzie się dokładnie między Słońcem a Ziemią. Czarna Shiba Inu, Osaka Protocol, OSAK. Z tej strony Kamil Zayoshi i zapraszam na materiał numer 3 o tym projekcie. Fundamentalnie na blockchain, oto w tym materiale, dokładnie miesiąc temu wstecz od podstaw zagłębienia się w temat, a także kolejny update, który był 2 tygodnie temu z Pawłem i tam także spojrzenie z jego strony, jak ten projekt w zakresie long term potencjalnie może być rozegrany. Oczywiście to nie porada inwestycyjna, ja zapraszam na inne materiały, Kryptospekulacja Community Channel, Twitter, a także Telegram Kryptospekulacja. Tam ten temat był, będzie i z mojej strony potencjalnie będzie. Przyglądniemy się także i polskiej grupie Osaka Protocol, o tym, co jest na wątku głównym i o tym, co wydarzyło się w tych ostatnich 2 tygodniach od ostatnich informacji. No i dla nowych osób to rzecz bardzo ważna, że ten projekt, który wygląda dość memcoinowo na blockchainie, połączenie z Shib Deployer, interakcja pewnego walletu, która faktycznie miała miejsce kilka lat wstecz. No i ten wallet po uśpieniu od dobrych x dni jest w OSAK Protocol w kluczowym znaczeniu. Numer 2 to także wallet, od którego dobrze informujemy naszą trójcę i ten wallet, wcześniejsze info w materiałach znajdziecie. No i to cała otoczka osób, która jest obserwowana, gdzie łączymy te kropki, także temat OSAK się pojawia. OSAK to miejsce powstania Shiba Inu, miejsce tej słynnej konferencji, słynnego startu Japonia, Osaka, może tam na wczasy lądujemy. No i pamiętajmy, pierwotnie Shiba Inu to był czarna rasa, biała, czarna, są spekulacje i nie bez powodu to logo czerwono-biało-czarne z opisem Shiby, prawdziwej rasy psa, zostało tutaj wybrane. Ciemna faza księżyca to już jutro, 16 sierpnia, tak tutaj się przyjmuje. I co ważne, supply 50% na walecie Ryoshi Shib Deployer i dokładnie w obiegu, jeżeli sobie to wszystko odejmiemy, ten potencjalny airdrop, który miał miejsce dla wczesnych sprzedających Shib Inu, a takie osoby były i de facto pojawiły się w OSAK Protocol, między innymi dość pewny, tu w tym materiale przedstawię wallet, który był na etapie Shib Inu na początku, no i także pozwolił wyprzedać się na początku przygody Shiba Inu. Jest po dziś w Osaka Protocol, między innymi, ale moim wątkiem wydaje się już te podstawowe argumenty w wcześniejszych update'ach. No a tutaj przeglądniemy, co nam Mephisto i społeczność community przedstawia. Na końcu też zajrzymy z pewnych zrzutów Telegram, pewnych ciekawych wypowiedzi, no i też takie inside info, które wydaje mi się powinno przykuć uwagę. Nowa strona internetowa, bynajmniej w moim od tego czasu ostatniego update'u, chociaż ta poprzednia strona odnosiła się co do właśnie tej farmy, więc osaka.win. No właśnie, jak wygląda ta sytuacja z grafiki? Mamy ten wystrzał, więc potencjalnie ktoś jest zainteresowany wyciągać wkład. A ci, co robią ryzyko, jak w kasynie, no to na tą podróż mogą się szykować. W tym okresie gdzieś tutaj przedstawiliśmy ten pierwszy materiał, ten airdrop tutaj wyruszył i ci sprzedający już swoje chyba zrobili, więc do tego poziomu raczej nie wrócimy. Jeżeli zwrócimy uwagę na ilość hodlerów, to już mamy powyżej 1000, pamiętamy, pierwszy materiał poniżej 1000. Nie sugerowałbym się, i jak to też odnosi się community, co do takiego dużego market capu 35 milionów dolarów, dlatego że pierwszy wallet Shib Inu Deployer Ryoshi 50% supply i dlatego, iż spekulacyjnie oczywiście tutaj mamy 3 tematy. Czy wydarzy się, że Shib Inu Deployer, tak jak w przypadku Vitalik Buterin, otrzymał
supply od Shiba Inu. Ten nie sprzedał, tak? Znaczy przekazał dalej, ale był to zrzut, w cudzysłowie można ująć. Ten projekt przekazał supply na ręce Shiba Inu Deployer Ryoshi Research. Community domniewa się, iż może ten ruch być wykonany w spaleniu 50%, dlatego iż mamy te połączenie na blockchain z tymże walletem. Zobaczcie, dla nowych, pierwszy materiał Shiba Inu Deployer kilkadziesiąt, jak nie set dni temu przekazał tokeny Shiba Inu na pewien wallet, który jest tutaj. A więc tych transakcji na palcu jednej ręki możemy policzyć, jakie miały miejsce. Jeżeli dojdzie do spalenia, no to diametralnie wiemy, co to oznacza pozytywnego. Jeżeli dojdzie do sprzedaży, no to niestety jesteśmy pod dość nieciekawą sytuacją, rzecz jasna. A może być to taka sytuacja, że żaden ruch nie zostanie wykonany i to będzie widniało. Czy to dojdzie w fazie ciemnej nocy, czarnego księżyca, która jest jutro, to tylko i wyłącznie czas pokaże, czy Ryoshi, no i ten event, który jest Ethereum Toronto w Kanadzie akurat dzisiaj i jutro, tak to się wszystko w swojej drodze składa. Na jeden wallet numer 2 to jak wiemy ten martwy wallet, z którego nic nie ruszymy. Numer 3 i 4 także odejmujemy, bowiem tu były te airdropy i tu te liquidity ma miejsce. Także od numeru 5 zobaczcie, jak to jest fajnie rozdystrybuowane, zdrowo w mojej opinii. Tak wygląda wallet Shiba Inu Deployer. Widoczne na dzień dzisiejszy wartość kolosalna. Zobaczcie, 22 miliony dolarów. Więc ten market tutaj liczyłbym w okolicach tak naprawdę 10 milionów dolarów, odejmując te pierwsze 4 wallety. Czy wchodzić, czy nie wchodzić, czy wychodzić, każdy podejmuje własne decyzje. W mojej opinii ja sobie ten projekt rozrywam na long term. Jeżeli stracę, trudno, to tylko wyłącznie jest moja decyzja. Inny temat, rzecz jasna, będzie przy market capie, jeżeli jakiś ruch zostanie wykonany. No tutaj rzucam w okolicach już 100 milionów, ale tak naprawdę wiemy racjonalnie, jak to może wyjść dalej. Mówmy o miliardach potencjalnie, jeżeli ten ruch zostanie ze strony Ryoshiego wykonany. OSAC protokol. Możemy to przetłumaczyć jako reorganizacja prawdziwej decentralizacji. W ich opisie, rzecz jasna, pozytywnym. Tutaj chcą prowadzić ekosystem, że każdy posiadacz OSAC jest devem w ich imieniu. Ja zapraszam na ich medium między innymi. Medium także to jest to Mephisto, ten oto człowiek, który stoi za tym. Hello Friends, to przemawialiśmy 7 maja ten blog, ale także blog OSAC Guy. Tu jest dość interesujący wpis w ostatnim czasie, 5 dni temu. Do niego też przejdziemy, jak też na stronie przekazują informacje. Przynieść prawdziwą tutaj zasadę od Shiba Inu z powrotem. No i to jest dość interesująco połączone, jak mówię, na blockchainie i tym opisem czarnej Shiba Inu, który faktycznie i to miejsce OSAC nie bez powodu. No i też tutaj ten Vitalik Buterin, tło OSACa na jego profilu. Czy to jest pewna gra, czy jesteśmy na dobrej drodze i fundamentalnie prawdopodobnie jesteśmy, jeżeli zobaczymy sobie na te wcześniejsze materiały, ale spekulacyjnie oczywiście to jest ryzyko. Chociaż takie gry w kryptowalutach są dość interesujące do rozegrania. Czy tu mamy jakąś, tak, to jest ten supply, jaki wspominaliśmy. Airdrop już nie jest dostępny dla tych pierwszych sprzedających. No i na blockchainie nic nie zginie i pamiętamy tych pierwszych sprzedających, jak to wyglądało. Co nam napisał OSAC Guy? Myślę, że tu to te osoby, które próbują śledzić tą gwiazdę, a jak wiemy? Cow a Hunter's Dream o Childhood Sand, Quom, Shiba, Predator. I ta cała otoczka też tutaj potencjalnie w OSAC protokol przy tym ciemnej nocy, która jest jutro, tak, dla tych osób oglądających dzisiejszy materiał świeżo. Czarny księżyc jest blisko, wierszyk, poezja, co może się stać.
No i tutaj czekamy na tą fazę drugą, która jest tajemnicza. Ta pierwsza faza to jest ruszenie projektu, faza druga dość tajemnicza. Czy to się odnosi do tej nocy, która ma mieć miejsce? Czy jesteśmy na to gotowi? Czujemy się lepiej, jak to mówi Rose na Telegramie, cytat Ryoshiego, czuję się lepiej, I feel better. Faza druga, wciąż misterium. Wciąż misterium, prawie tutaj. I pamiętajmy o tym ostatnim zdaniu, Ryoshi jest z nami. Musisz tylko zobaczyć w Etherscan. Zobaczcie na materiał pierwszy update, tam jest to przedstawione. Jeżeli coś pominąłem, śmiało negujcie, w następnym update'cie tą informację dołożymy, bo może ta informacja jest jeszcze głębiej zakryta w tym wypadku, ale w moim odczuciu, dlaczego ten cytat odnosi się do tego, że Ryoshi jest z nami, to właśnie ten wallet Ship Inu Deployer, pewne powiązania tu na dzień dzisiejszy. Kropka. Dla mnie tych argumentów wystarczy, szukając spekulacyjnie, a także tutaj w otoczce Etherscan. Tak to oto wyglądał, przypomina Eidoshi Ship Inu Deployer Wallet. Czy się na to skusi? No i tutaj może być pewna zagadka, bo jak tutaj pewny krok będzie wykonany, to zobaczymy napływ dużo nowych larpów, że będą wysyłać tokeny właśnie na Ryoshiego. A myślę, że tam już będą zrzuty z jego strony, albo żadnego zachowania. To jest tylko wyłącznie moja spekulacja. Zobaczcie na to, dość interesujący temat. Wallet, który 1109 dni temu właśnie zakupił Ship Inu w bardzo dużej ilości, na dzień dzisiejszy warty 108 milionów dolarów. I ten wallet to mamy z końcówką BFC. Tak, to jest ta jego historia przy Ship. Dość długo nie podtrzymał tego projektu, bo już go sprzedał, jak widzimy, po kilkunastu dniach. To też takie, no, tylko i wyłącznie wolą uwagi zastanowienia się, co będziecie potencjalnie robić, jak już te projekty zaczną, aby nie nastać takiej sytuacji historycznej. Każdy podejmuje oczywiście własne decyzje, ja mogę się mylić. I to jest ten wallet, który sklejmował sobie właśnie z OSAC protokolą swoją wartość, imponującą wartość. A więc tu trzeba też oczywiście uważać, że mogą być zrzuty tych walletów historycznych, które wyprzedały Shiba. No ale jeżeli oni popełnili taki błąd, to czy będą się wyprzedawać ponownie na początku? Raczej będą zawzięci i przetrzymają w long term z tą całą otoczką Ship Inu. Ten ciemny księżyc, opis, to właśnie jest ten czas trwania tego księżyca, gdy waha się od 1,5 do 3,5 dnia. Jak to Mephisto pisał, potrzebuje sporą ilość kaw właśnie w tym okresie tej fazy księżyca. Także jest blisko tutaj Coach Crypto, który informuje na temat Osaka Protocol, jest w community widoczny. No i ten oto influencer, że tak powiem, chyba na YouTubie mam ponad 50 000 followersów. No, on się tutaj pojawił i nie tylko Osak oczywiście, myślę, że nie, że shilluje, ale bardzo rozsądnie przekazuje informacje właśnie fundamentalnie, to co też widzi na blockchainie i w jego odczuciu to jest takie połączenie wczesnej fazy, jak to odczuwa fazę Ship Inu na początku, to co się tam wydarza. No pamiętajmy, że ten Osak w początkach, chociaż to było miesiąc temu, był w topowym wyszukiwaniu na CoinGecko na temat tego projektu informacji. Jak tutaj też mamy różne wpisy na temat Osak, między innymi tego użytkownika. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz właśnie widziałem tak uparty wykres, tutaj miałem na myśli bullish w górę, gdy deweloperzy budują wciąż tylko ponad 1000 posiadaczy, już ta bariera została przebita. No w porównaniu właśnie do hodlerów SHIB, gdzie jest tutaj powyżej 1 miliona posiadaczy. No i tylko sobie wyobraź, jak to może się skończyć. I cieszymy się, że możemy być na początku.
między innymi także wpisy innych użytkowników, Wielki Wojownik Wschodu, Prosty Rybak, tak, pamiętamy Rayoshiego. W mojej opinii, gdzie te różne ekosystemy próbuję wykonywać i insiderów, no to Rayoshi jest zdefiniowany jako osobnik na blockchainie i może to nie być osoba fizyczna, ale po prostu schemat wielu ludzi, którzy tutaj, jak Satoshi Nakamoto od Bitcoina, jest predysponowany. Mogę się oczywiście mylić, ale to jest tylko wyłącznie moje rozeznanie w tym oto temacie. Jeżeli chodzi o różne inne, w tym wypadku tak Mephisto, to właśnie był wczoraj na Telegramie oficjalnie postać, którą trzeba też się przyglądnąć i warto te kropki łączyć. Podczas tego czarnego księżyca potrzebuje największą ilość kaw, to właśnie ta noc najbliższa. Temat interesujący, czy coś faktycznie się wydarzy. Community także tutaj przedstawia różne aspekty. Black Shiba, podstawowy Pokémon, jak to może wyglądać 2023. I to jest właśnie Mephisto. Mephisto, uważajcie, aby też oczywiście na różnych skamerów podających się za tego użytkownika interakcji nie dokonywać. A jego znajdziemy w grupach właśnie takich jak oficjalne konto Osak Protocol oraz Depth of Black Shiba. To jest to oficjalny portal. No i też pamiętam, tu już mamy ponad 2000 członków. Ja lubię takie grupy, gdzie jesteśmy na początku właśnie 500 członków, jak to Childhood było i te inne projekty. A po dziś dzień to mamy różne community, jak widzimy. Jest też polskie community. Jest także perskie, gdzie tutaj jest bardzo mocne i wartościowe. No i szanuję to community za to, co też robią research. I dlatego to community polsko, że tak powiem perskie, Polono będzie miało miejsce, ale tylko dla osób, które faktycznie chcą tutaj wykonywać i śledzić tą samą gwiazdę. To jest i polskie community, 50 członków, ja serdecznie zapraszam. Też tutaj prowadzone przez tą anglojęzyczną grupę. I tutaj także zapytałem Pawła, który był w update numer 2, czy jakieś informacje przekazać. No i Paweł skomentował, czy do tego tutaj tak, dziękuję za podpiętą wiadomość. To ten ostatni materiał właśnie okiem Pawła, wartościowy materiał, zobaczcie także. No i Paweł tutaj tylko w jednym zdaniu określił, aby dać informację, że projekt, tak, jest tutaj, że się rozpędza. Pozdrawiam serdecznie. No i zapraszam do grupy. A właśnie, tu była informacja, że Sebol nas opuścił, nie wiem, jakiś użytkownik, przed tą pompą, która miała stała. Mam nadzieję, że tylko z Telegramu, a nie z całego projektu. Także Sebol, wróć. Nie wiem, o jakiego dokładnie użytkownika chodzi. A, to był tutaj Sebastian. Zapraszamy z powrotem do community tutaj naszego. Ale oczywiście możesz mieć rację i każdy podejmuje własne decyzje. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, co mamy dalej w tym wypadku? To ten cytat Pawła. No i wspomniany coach krypto. Tak, definitely zwrócić uwagę na Osak. Kupuj, kiedy jest dip. I to on przedstawia jako ten bull run 24-25 jego bets w tym wypadku. Osaka Protocol jest tutaj w łańcuchu właśnie z oryginalną Shiba drużyną i Rayoshiego. I want you guys to be all millionaires, so let's do it. No i także zapytałem tak z ciekawości, oczywiście ja to z przymrużeniem oka traktuję ChatGPT jako tą scentralizowaną fazę. Tutaj oczywiście bardziej zwracam uwagę na decentralizację AI, jak Taobit Tensor chociażby. Pierwszy rasy Shiba pochodzi z Japonii, długa historia.
z najstarszych ras psów na świecie. No i właśnie w przypadku koloru, bo tu mi o to chodzi, pierwotnie Shiba Inu występowały w różnych barwach, w tym również czarnym i białym. I zobaczcie na logo Osak. Nie ma jednak pewności, który kolor pojawił się jako pierwszy, ponieważ ta historia rasy sięga bardzo, bardzo dawno temu. No i ta druga część zdania, obecnie akceptowane standardy rasy Shiba Inu wskazują na kilka podstawowych kolorów sierści, w tym czerwoną, czarny z rudej sierścią, czarną. No i to logo dość dobrze zostało skonstruowane w tym wypadku. Mephisto. Mephisto, wycięta wypowiedź. Appointed place. Appointed time to są słowa Rayoshiego. Tu ma na myśli w przypadku Osaka czarny księżyc. Tak. A to był pierwszy wpis 7 maja, otworzenie telegramu. Mephisto, you are first, you win. Dobra praca. A nawet nie patrzyłem na wykres 7 maja, no to był tak, to był tutaj ten ruszył, 5 maja ruszyło. Zobaczcie, jak ten projekt sobie leżał od 24 kwietnia, tydzień, 2. To był ten airdrop, jak się nie mylę, wyprzedaż tych, no, aż szkoda, że wcześniej inwestorzy Shiba ponownie wyprzedali się w Osaka. Nie wszyscy, no, oczywiście. Jak się zachowa wykres? Mam nadzieję osobiście sam na zjazd jeszcze, aby też móc tutaj, no przy tym projekcie, nie ukrywam, jeszcze więcej w swojej pozycji zrobić. Ale jeżeli ma historia się powtórzyć ze Shiba, no to czy kupisz w tym markecie, czy niższym, czy wyższym, jeszcze uważam to dość spekulacyjnie, może być ciekawie. Ale pamiętajmy na ruchy dwóch walletów, jak mówię, właśnie samego Shiba Inu DPR, co wykona, to jest bardzo ważny element, bo to zdecyduje w dużej części także, co się może dalej potoczyć. No chyba, że community tutaj będzie bardzo mocne i dalej ten progres będzie wykonywało. No i wallet drinking, jak się zachowa w okresie. I tak pamiętajmy, że też i drinking, jak na przykład w przypadku Rich, też dobry zarobek zrobił. Natomiast sam wykres jeszcze też swój progres także wykonał. I z pewnością na Osak Protocol Telegramie będzie dość interesująco dziś i jutro. Tu mam jakieś nowe wideo, którego nie widziałem, albo tylko i wyłącznie powtórka z TikToka jakiś. A tak, to jest jeszcze ciekawostka, że ten materiał właśnie wykonano w Hot Chipa, tej piosenki I Feel Better, to jest jego wykonanie. Tutaj mieliśmy ten klip co do Rayoshiego. Chcą mu także przekazać drop, aby rzucił jego adres Ethereum ERC20 i trochę Osaki otrzymał. Czy to wykona? Nie wiem, ale jak zobaczy wartość potencjalnie, no to może się skusić. A kto wie, jak dalej sytuacja się potoczy w tym wypadku. Informacja bardzo ważna i tą informację pozwolę sobie zachować, aby tylko Wam przekazać, no dość anonimowa, ale w cudzysłowie wydawać się może, że fakt, gdzie tu jesteśmy i aktualnie się znajdujemy, nie tylko w tym projekcie, ale też i osób, które budują tę komunitę. No jak wiemy, Osaka, Japonia, tak, to może być i każda część świata, no tam spotyka się śmietanka światowego krypto. I oczywiście od drużyny nie poznamy miejsca, gdzie się znajdują, bo ten projekt, jeżeli zrobi, tu nie mówimy o może 100x, 200, a może i więcej, no to będą w centrum uwagi ludzi z kryptoświata z różnej strefy, to pamiętajmy, więc ta anonimowość jest bezwzględna. No ale według kilku mocnych i ważnych dla krypto osób to będzie wielki finał. Ja te słowa cytuję. W moim oczywiście mniemaniu i to może być powtórka z rozrywki, co wydarzyło się na Shibie Inu. I czy i jak tutaj Rayoshi się ujawni albo obudzi,
Tego nie wie nikt, tak? Oprócz jego samego, czy też grona osób. Ale wiele wskazuje na to, że przynajmniej wykonał jakiś ruch właśnie po tych już ponad 700 dniach uśpienia. I pamiętajmy, wiele połączeń Osak z Qom, Kał, Handelsrim, Al-Sharhusend, a to wszystko jest prowadzone do Shib Inu. I ta całość od początku wygląda jak bardzo dobrze zorganizowana akcja, a nie przypadkowy shitcoin. Myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Pamiętajmy, że Shib Inu to jest inny ekosystem Shib, Bon, Leash i tutaj insiderzy nie będą oczywiście wychodzić naprzeciw kolejnemu ekosystemowi, bo przecież to by zburzyło cały community Shib Inu, a nie na tym to polega. I to jest świetna budowa w moim odczuciu. I to nie tylko uważam opinię, że jesteśmy tu dla pieniędzy, ale budowania czegoś ciekawego, bo zobaczcie, co Shiba Inu nie tylko zrobiła, tak, wielu milionerów, ale zbudowała Metaverse. Tam uważam, landy warto skupić potencjalnie, które są na dość wczesnym etapie, bo jako Shiba już z dość dużym market capem, no potencjalnie wiele X-ów nie wykona w perspektywie 2 lat, ale jego dalsza część, jak właśnie Shiba Metaverse, gdzie budują też te gamingi, no to jest dość ciekawa budowa, tak, i te projekty nie są napędzane, że tak powiem, tylko i wyłącznie hypem, co się pewnie stanie, ale też i budową, jak te inne projekty, które omawiamy, mają budować community. Czy będą kolejne update'y? Myślę, mam nadzieję, że tak i nawet jeżeli ten ruch będzie jakikolwiek ze strony Rayoshiego, no to na pewno wrócimy do tematu i zobaczymy, co dalej będzie się tutaj dziać. Ja pozdrawiam serdecznie polskie community, Osak, kto daje sobie tu szansę. Na początku to daje ryzyko, ale szansa na tym etapie rynku. Czarna Shiba Inu, pozdrawiam serdecznie, ahoj.